Jeszcze wróciliśmy do Iowa, gdzie z kolei na Uniwersytecie w Iowa Artur wykładał, ja już nie. I stamtąd pojechaliśmy na zaproszenie Uniwersytetu Nowojorskiego, to znaczy oddziału Uniwersytetu Nowojorskiego do Stony Brook. To było, muszę powiedzieć, fantastycznie dla mnie ciekawe i ładne, bo tam to jest piękna przyroda, wspaniałe widoki, stosunkowo małe zaludnienie, bo tu raczej są takie izolowane domy i ogrody ludzi bardzo zamożnych, jakichś biznesmenów albo nawet jakichś pisarzy prawdopodobnie. Zdaje się, że nie wiem, czy Stevens tam nie miał gdzieś w pobliżu jakiegoś domu także. Więc to Long Island to było coś zupełnie innego. To tam była tak inna Ameryka, że trudno by się było się połować, ale właściwie to była ta Ameryka, której się ja raczej spodziewałam, bo nie spodziewałam się tej kukurydzianej Ameryki ajowańskiej, ale właśnie tej Ameryki, która nas doprowadzi do jakichś kontaktów z ciekawymi ludźmi i tu się tam udało. Zresztą na uniwersytecie tym wykładało dwóch ludzi, którzy właściwie już nie wrócili do Polski po pobycie za granicą. To był Jan Kot i Roman Kars. Oczywiście utrzymywaliśmy z nimi bliskie stosunki. Było to bardzo miłe, że można było czasem wymienić się opiniami na temat tego, co się dzieje w Polsce, z tym, że oni na to reagowali o wiele chłodniej, ponieważ już nie mieli zamiaru wracać do kraju, byli właściwie już emigrantami. No, natomiast my reagowaliśmy bardzo żywo i wsłuchiwaliśmy się we wszystkie znaki idące z Polski. Tam dowiadywaliśmy się, że ktoś się ukrywa, że kogoś gonią, że to, że tamto.